Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Seata Leona Sports Tourera. A Sports Tourer to po prostu kombi. I taka odmiana Leona była już na moim kanale, ale sygnowana przez Cuprę, a nie Seata. Czyli była dużo mocniejsza, szybsza i mocno nacechowana sportem. Chociaż ten testowany Leon też jest nieco nacechowany sportem, bo jest to poziom wyposażenia FR, co oznacza Formuła Racing. I wraz z poziomem FR dostajemy lekko zmodyfikowane zderzaki, wszystkie chromy są pomalowane na czarno, a także i dostajemy dwie wspaniałe atrapy wydechów. To jest straszne. Zresztą w ogóle tylna część nadwozia w Leonie Kombi straciła na charakterze moim zdaniem i jest teraz jakaś taka nijaka. Nawet ta czcionka z napisem jest brzydka, jakaś taka dziecinna. Poprzednia generacja była bardziej agresywna i to zarówno z tyłu, jak i z przodu. Ale to nie oznacza, że nowy Leon jest brzydki, bo auto może się podobać. Najciekawszymi smaczkami są wzory lamp, gdzie z tyłu ta listwa przechodzi przez całą szerokość i robi wrażenie. I co ważne, każdy Leon Kombi ma takie światło, czego nie ma w podstawowym Leonie w hatchbacku. W Kombi producent zrezygnował z podstawowego wyposażenia Reference, które to właśnie nie ma takiej listwy świetnej na klapie. Tutaj od razu mamy Style. Niestety, Style nie dostajemy w podstawie lamp przednich w technologii LED, te są dostępne dopiero od następnego poziomu wyposażenia. Zerknijmy więc szybko na wymiary. Leon Kombi ma 4624 mm długości, czyli jest o 27 cm dłuższy od hatchbacka. I co ciekawe, cała ta różnica długości to zwis tylni, bo rozstaw osi pozostał bez zmian i ma on tyle samo co w hatchbacku, czyli 2686 mm. Szerokość i wysokość pozostały niemal bez zmian. Pora więc na najważniejsze, czyli na bagażnik. Kufer ma aż 620 litrów pojemności, co jest świetnym wynikiem, jednym z najlepszych w klasie. Chociaż coś czuję, że to może być mierzone razem z tą wnęką na koło dojazdowe. Jak widzieliście, mamy drugie dno, które można opuścić, a także możemy z poziomu bagażnika położyć oparcie kanapy. Poza tym w kufrze można mieć opcjonalnie gniazdo 230, a także w podstawie mamy haczyki na zakupy czy gniazdo pod zapalniczkę. Wskakujemy na tył, gdzie się bez problemu mieszczę. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam parę centymetrów wolnej przestrzeni, a przypominam, mam 186 cm wzrostu. W sumie to miejsca jest niemal dokładnie tyle samo co w hatchbacku. Różnica to 8 mm na korzyść kombi, gdzie mamy więcej miejsca na głowę, przez to, że nieco inaczej jest poprowadzona linia dachu. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik, miejscami napoje, oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. Wskakujemy do przodu. Tutaj Leon może mieć albo zwykłe, albo sportowe fotele, chociaż jak widzicie teraz na zdjęciach różnica jest dość mała. Dziwne, że odmiana FR, czyli ta usportowiona, nie ma od razu sportowych foteli. Trzeba je dokupić. I ja właśnie miałem dokupione sportowe stołki, które są wtedy od razu elektryczne. Podgrzewane też mogą być, jak się dodatkowo dopłaci. Fotel jest wygodny i łatwo ustawić idealną pozycję oraz, co jest równie ważne, mamy też regulowany podłokietnik i to w dwóch płaszczyznach, na wysokość oraz na długość. Pora więc na deskę rozdzielczą. Ta jest nowoczesna, w miarę ładna, ale niestety zbyt minimalistyczna. Niestety, bo za dużo funkcji musimy obsłużyć na ekranie lub na belce pod nim. A ta belka, klasycznie jak to ostatnio w grupie Volkswagena, nie jest podświetlana, więc na przykład zmiana temperatury w nocy jest praktycznie niemożliwa. Na szczęście, wreszcie jest poprawa w działaniu systemu multimedialnego, który działa niemal tak jak powinien od początku. Testowałem Leona niemal równe 2 lata temu i tam system działał fatalnie, no po prostu fatalnie. Wieszał się, wywalał błędy, a niektóre funkcje w ogóle się nie uruchamiały. Tym razem na szczęście nie miałem takich przygód. Szkoda tylko, że dużo funkcji jest poukrywanych gdzieś głęboko w menu i trzeba klikać i jeszcze raz klikać. Ten system nie jest zbyt intuicyjny. Pochwalić za to muszę cyfrowe zegary, bo te mają kilka motywów, w tym jeden normalny, w miarę klasyczny, z okrągłym prędkościomierzem i obrotomierzem. Jak dla mnie, to każde auto, które ma cyfrowe zegary, powinno mieć jeden klasyczny motyw. Za to powinna się wziąć Unia Europejska. No dobra, to pora na materiały. Jak słyszeliście, jest momentami nieco twardo i są lekkie skrzypnięcia, ale ogólnie jest dobrze. Podczas jazdy jest cisza, a w kabinie niemal nie ma piano black, za co ode mnie, jak zawsze, duży plus.
Nie ma też co narzekać na schowki, bo tych jest wystarczająca ilość. To zaglądamy pod maskę, bo i tutaj Leon nie ma się czego wstydzić. W kombi do wyboru mamy dwie jednostki benzynowe i jednego diesla. Benzyny to 1.5 TSI lub ETSI o mocy 150 koni, a także i 2.0 TSI o mocy 190 koni, a diesel to 2.0 TDI w dwóch wariantach mocowych 115 lub 150 koni. A jak komuś jeszcze brakuje mocy, to można zajrzeć do marki Cupra, czyli sportowego dywizjonu Seata, gdzie tam Leon w kombi może mieć 2.0 TSI o mocy 245, 300 lub 310 koni. Tak jak mówię, gama silnikowa Leona to naprawdę duża zaleta. Aha, i co ciekawe, hatchback ma nieco inną gamę silnikową, bo tam w podstawie jest 3-cylindrowe 1.0 turbo, którego w kombi nie ma. A z drugiej strony kombi ma diesla 150 koni, którego to właśnie w hatchbacku nie można mieć. Pod maską testowanego egzemplarza pracował silnik 2.0 TSI, 190 koni, który to zawsze występuje z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią o 7 przełożeniach oraz napędem na przód. Tak pracuje silnik. A tak brzmi wydech. Nic szczególnego, ale osiągi już robią wrażenie. Katalogowo do setki powinno być 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 233 km/h. Pora więc na pomiar. Niestety tylko przyspieszenia. Wynik to 7,5 sekundy i byłby znacznie lepszy, gdyby nie duży uścisk kół. Niestety, niemal do 200 koni i przednia oś dają po sobie znaki i ruszając energicznie auto mocno gubi trakcję. Ale co ważne, nie ma efektu wheel hop, czyli skaczących przednich kół, tak jak to ma miejsce na przykład w Kii Proceed GT. Każdy Leon Kombi ma elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego i to nieco czuć. Auto dobrze się prowadzi i ma zaskakująco dobrą reakcję na gaz. Wciąż jest pewne opóźnienie, ale jak na nowe DSG, to jest naprawdę małe. Nie jest źle, prawda? Jedyne co mi przeszkadzało, to wygłuszenie, które jest średnie. Powyżej 130 km na godzinę w kabinie zaczyna się robić głośno. Fakt, miałem już zimowe opony, ale moim zdaniem to nie była wina tylko opon. Leon w odmianie FR jest też nieco sztywniejszy niż w zwykłej odmianie, bo ma o 15 mm obniżone sportowe zawieszenie. Ale jest to taka sztywność znana z grupy waga, czyli sztywno, ale nie bardzo twardo. Auto naprawdę dobrze się prowadzi, ma wystarczające osiągi i przyzwoite spalanie. No właśnie, w trasie przy 120 Leon z 2.0 TSI 190 koni potrzebuje około 6,4 litra, przy 140 8, a przy 90 zejdziemy poniżej 5 litrów. W mieście wyniki będą oscylować między 8 a 10 litrów w zależności od stylu jazdy. Bak paliwa ma 50 litrów. To pora na cennik. Podstawowy Leon w kombi, czyli Sports Tourer z silnikiem 1.5 TSI, 150 koni i manualną skrzynią biegów kosztuje 110 tysięcy złotych. Najtańszy diesel 2.0 TDI, 115 koni, też z manualem, to wydatek 118 tysięcy złotych. Za mocniejszego diesla 150 koni, też z manualem, trzeba zapłacić 122 tysiące złotych, a dopłata do automatu to kolejne 9 tysięcy złotych. Testowana benzyna 2.0 TSI 190 koni i z automatem startuje od 138 tysięcy złotych, ale jest też od razu w niemal najwyższym wyposażeniu. W sumie to jest to najwyższe wyposażenie, ale z innym pakietem wizualnym. Mój egzemplarz kosztował około 160 tysięcy złotych. Podsumowując, nowy Leon Kombi ma duży bagażnik, dużą gamę silnikową, jest w miarę przestronny w kabinie i naprawdę dobrze jeździ. Minusy to oczywiście system multimedialny z bardzo poukrywanymi opcjami i brakiem fizycznych przycisków, np. od klimatyzacji.
Mam też nadzieję, że system już nie będzie sypał błędami oraz nie wieszał się tak, jak to miało miejsce ostatnim razem, gdy testowałem Leona. Jeśli więc nie przeszkadza Wam ten słaby system multimedialny, to Leon jest ciekawą propozycją. Wydaje się też mieć więcej charakteru niż bliźniacza Octavia czy bliźniaczy Golf. Cześć!